Halo, śmieszko, z tej strony Abimorza. W dzisiejszym materiale sprawdzimy, ile kosztuje mój ekwipunek w przerwie międzyświątecznej. Będziemy, moi drodzy, sprawdzać. Jeśli uważacie, że kosztuje powyżej 100 000, zostawcie łapkę do góry, a jeśli uważacie, że kosztuje mniej 1000, zostawcie suba z dzwonkiem. Ja, moi drodzy, zapraszam was do tego jakże ambitnego materiału, więc zaczniemy sobie od skinów, które są gdzieś tam na samym szarym dole, czyli oczywiście skinów niebieskich, bo skinów, moi kochani, tych normalnych, szarych, nawet nie będziemy liczyć, tych uncommon też nie będziemy liczyć, tylko i wyłącznie skupimy się oczywiście na skinach niebieskich, a później z każdym kolejnym krokiem w odcinku będziemy oczywiście kolejne kolory odblokowywać i oczywiście mówić, co jest najdroższe, co jest najtańsze, więc lecimy. Tutaj, kochani, mamy te niebieskie skiny i ja wam powiem, że naprawdę myślałem, że nie będą tyle kosztować, ale jednak tyle kosztują. I na początku powiem wam, który mi się najbardziej skinek podoba z oczywiście tych niebieskich, ponieważ ich tutaj naprawdę sporo, a tym, moi drodzy, szczęśliwym skinem to będzie oczywiście AWM Scratch w StatTracku. No słuchajcie, skinek jest wybitny, skinek, który jak pewnie słyszeliście, widzieliście na starszych odcinkach, jeśli tego nie widzieliście, to usłyszcie teraz i pójdźcie zobaczyć, moi drodzy, bo moi kochani, na tym skinie z tym oczywiście StatTrackiem miałem około 14 000 zabitych na StatTracku. To jest naprawdę fenomenalny wynik. Mało kto w Polsce taką oczywiście AWP miał. Niestety ja ją, kochani, straciłem, no bo jak wiecie, po prostu moje konto zostało skradzione. No i tutaj właśnie tak to wygląda. Uważam, że tutaj naprawdę jest bardzo fajne, można powiedzieć, wyposażenie niebieskie. Pewnie wielu z was po prostu chciało mieć takie wyposażenie, nawet i takie, ponieważ tutaj skiny są naprawdę bardzo ładne, z naklejeczkami, połączenie jest naprawdę pika, normalnie Stika la Fond, naprawdę super, nie? Perfecto magnifique, można powiedzieć, więc Deagle, a także AWP mi się tutaj najbardziej podoba. No AWP to jest po prostu top of the top. A ile, moi drodzy, niebieski mój oczywiście ekwipunek kosztuje? Ja już tutaj sprawdzam. Te niebieskie skiny kosztują mu łącznie 3120 goldzisza. No 3118, ale tam już zaokrągliłem, żeby nie było. No i ogólnie uważam, że ja na taką cenę to bym w ogóle tutaj nie patrzył i w ogóle bym nie myślał, że tyle kosztują, ale moi drodzy kosztują. Na przykład tutaj ten oczywiście MP7 Wintersport, on, moi drodzy, kosztuje na rynku około 500 goldzisza, więc jak pewnie tutaj widzicie, jest tych skinów jest naprawdę sporo, więc one tyle kosztują, a my przechodzimy do skinów, kochani, fioletowych. No i tutaj tych skinów fioletowych nie ma zbyt dużo, jest tylko, moi kochani, kilka, ale uważam, że są bardzo treściwe. A dlaczego? Na przykład mamy tutaj oczywiście bardzo pięknego USP Stone Cold w StatTracku, który na rynku sięga naprawdę kolosalnych wyników, a to jest też skinek, który mi się najbardziej chyba podoba, jeśli chodzi oczywiście o sekcję fioletową. No jeszcze ten Beagle mi się podoba, bo jakieś mam takie, nie wiem, dobre może wspomnienia z tym Beaglem, ale no ten Beagle, ale no numero uno na pewno to jest USP Stone Cold. To jest taki top of the top. Jeśli byście mieli wymieniać najlepsze skiny, które mam w moim ekwipunku, to oczywiście Stone Colda bym gdzieś tam umieścił na pewno. To by było takie 5, top 8, coś takiego, ale na pewno by było. No i właśnie tutaj wygląda tak to, a nie inaczej. No i jeszcze ten oczywiście tek mi się bardzo podoba, bo jest wybitny, naprawdę jest wybitny, bardzo dobrze połączone oczywiście naklejeczki, jest super, więc też, moi kochani, jest oczywiście super cena tego oczywiście ekwipunku, który nie kosztuje malutko. A moi drodzy, słuchajcie, cena niebieskich skinów w moim ekwipunku wynosi okrągłe, ile tutaj mamy? 6392,40, więc no, nawet bym się w sumie nie spodziewał, ale sam ten USP kosztuje, moi kochani, na rynku, wiecie ile? 6 koła, więc jak nie widzicie, z czasem ten USP naprawdę się umacnia na pozycji oczywiście wysokiej, niestety nie lidera, ale na pozycji wysokiej. No i to, jak widzicie, jest naprawdę wielki boom, bo to jest przeskok no naprawdę diametralny z skinów wszystkich fioletowych, które były i które oczywiście widzieliśmy. No to tutaj jeden skin kosztuje naprawdę prawie dwukrotność tego wszystkiego, a pewnie się zastanawiacie, jaki skin to oczywiście jest Wintersport. Ten skinek kosztuje 10 000 goldzisza, a obok niego jest oczywiście AWM Sport, która kosztuje około 2900, prawie 3000, więc jak widzicie, AWM tak naprawdę to jest no już ponad dwukrotność tego, co widzieliście
przed chwilą. No i tutaj pewnie się też zastanawiacie, jaka to jest cena, ile to może kosztować, bo wiecie, jakby skiny takiej wartości, no nie są moi kochani gdzieś tam na rynku dla każdego dostępne. Ja powiem wam nawet i więcej, że nawet skinów takich nie każdy tak naprawdę może sobie pozwolić, bo na przykład może ich zabraknąć na rynku, no i właśnie to jest ten problem. A tutaj oczywiście w ekwipunku Habiego te skiny, moi kochani, są no po prostu mile widziane i na pewno są. To jest taka podstawa, w odcinkach też pewnie je widzicie. Więc tak, tutaj ten różowy inwentarz, ten ekwipunek kosztuje, no, moi kochani, skromne, no bo skromne niestety, to są różowe skinki, kosztują 16 732,5, czyli przecinek 50. No jak widzicie, ta suma nam się coraz zwiększa, coraz mocniej z każdym kolorem tych skinów, więc uważam, że nawet i całkiem fajnie mieć taki wypasiony ekwipunek już, moi drodzy, tylko i wyłącznie na starcie, bo to są tylko skiny różowe, przynajmniej jest jeszcze czerwone, a mam nadzieję, że ten nowy rok z takiego, można powiedzieć, mocnego impetu zaczniecie i jakąś taką wysoką rangę może wbijecie, albo przynajmniej skina, nie wiem, zdobędziecie. Nie wiem, moi drodzy, jak, nie wiem w jaki sposób, ale może wam się uda. No i przechodzimy do tych czerwonych skinów, bo tutaj, ponieważ tutaj jest naprawdę wysoka rywalizacja, to już nie ma miękkiej gry, jak to, moi drodzy, mówi Pudzian. Tutaj nie ma miękkiej gry, więc przechodzimy i słuchajcie, tutaj w tych oczywiście skinach mamy też AWP-ki, tak jak to było w skinach jakości różowej. Mamy także tutaj oczywiście AKR Treasure Hunter, którego bardzo lubię, ale także mamy oczywiście Year of the Tiger, emeczka, która dla wielu, moi kochani, dla wielu jest no po prostu symbolem skilla pocetę. Tutaj nie można powiedzieć, że nie. To jest symbol skilla pocetę, nie? Ale dla niektórych oczywiście, nie wiem czy to się mówi riflerów, ale takich wiecie, kotów w pistoletówkach, każdy myślący świeżo i z głową chciałby takiego digla mieć albo na rundę Eco, albo na rundę Force, ale na pewno oczywiście w łapie. Więc to są takie skinki, które mi naprawdę siedzą bardzo mocno. No i oczywiście jeszcze tutaj bym nie mógł zapomnieć o Forest Spirit. Petka, która, moi drodzy, sięga czasów prehistorycznych, można powiedzieć, że w standoffie. I tutaj bez zbędnego gadania powiem wam mniej więcej co ile kosztuje. Przejdziemy sobie na razie pojedynczo, później wam powiem na ogół wszystko. Więc tak, mamy pierwszego skina AKR Treasure Hunter, on kosztuje na rynku około 6000, to jest około, bo nie pamiętam w sumie, bo z tego za dużo. Ten skinek, moi kochani, Deagle kosztuje około 5000, więc już dwa skiny macie naprawdę sporo. Ten tak z 300 mogę powiedzieć, no i oczywiście tutaj ta MK, ona chyba kosztuje na rynku około 1000 goldzisza. Więc moi drodzy, sumując to wszystko razem, biorąc to wszystko do jednej ręki, a jeszcze w ogóle to bardzo Maka lubię, tak przy okazji. Sumując to wszystko, biorąc to wszystko do jednej ręki, sprawdzając wartość tego ekwipunku, mogę wam, moi drodzy, powiedzieć, że czerwone skiny osiągają w moim ekwipunku wartość 28 053. Więc można powiedzieć, że dużo, bardzo dużo. Pamiętam moją pierwszą wycenę ekwipunku, wtedy całość sięgała 28 000, a tutaj tylko i wyłącznie jedna, można powiedzieć, że gałąź czerwonych skinów sięga, kochani, 28 000. Jest to naprawdę potężny wynik, bo nie, jakby, moi drodzy, nigdy bym nie powiedział, że tyle mogą kosztować właśnie rzeczy, które są, wiecie, jakby, no to są piksele, tak, to są piksele, ale że tyle kosztują, no to chapeau bas dla tych, którzy oczywiście chcą tym grać, a to graffiti kosztuje bardzo mało, no kosztuje tam około 10, tutaj oczywiście kosztuje, moi drodzy, to 450, bo w ogóle pamiętam, jak ja to kupowałem za za 900, skoczyło do 1200, ja byłem już taki ucieszony, później, moi drodzy, było za 2400 i wiecie, to jednak kosztuje 500, więc, moi drodzy, nie, 450, no i więc tak jakby łącząc te wszystkie graffiti, zapewne będzie to kosztować około 500 goldzisza, więc dajmy, że graffiti kosztuje 500 goldzisza, bo jakby no to kosztuje 10, to 10, to 10, to 10, to 10, to, a to kosztuje 450, więc jakby łatwo sobie skalkulować, że jakby biorąc wszystkie graffiti na pewno będzie 500 goldzisza, więc tam oczywiście dodamy, więc wy też, moi drodzy, liczcie. Więc mamy oczywiście graffiti, a teraz przejdziemy do bryloków i zawieszek. Słuchajcie, to są takie rzeczy, które tak naprawdę nikt na to nie zwraca uwagi, tylko oczywiście gdy macie broń w rękach, wtedy widzicie, że coś tam się rusza, coś tam, moi kochani, wiecie, od lewej do prawej sobie przeskakuje. Właśnie w tym jest cała rzecz, ta cała magia. Można odwieszać, zawieszać, oddawać, sprzedawać, to, moi drodzy, się nie kończy. A najlepsze jest to,
moi kochani, że tutaj możemy naprawdę sporo zyskać, a ja oczywiście zyskałem całkiem sporo, bo nawet dla mnie osobiście się bardzo podoba ten Charm Legends, to jest w ogóle z Legends Collection, gdy jeszcze tutaj oczywiście Breeze wchodził. Oczywiście tak samo kupiłem sobie ze Space Vision, która miała miejsce w lato, bardzo fajna oczywiście zawieszka i uważałem, że będzie kosztować sporo, bo jakby wiecie, to jest takie, można powiedzieć, nostalgiczne bardzo, więc tutaj na pewno dobrze zrobiłem, że oczywiście ten zakup poszedł i te, moi drodzy, zawieszki i bryloki tutaj kosztują, nie uwierzycie, ale moi drodzy, słuchajcie, ta jedna, można powiedzieć, ona kosztuje 1600, ja mam dwie. Ta, nie wiem ile kosztuje, chyba z 1000, może z 2000, a całość tych wszystkich bryloków i zawieszek kosztuje 10 869,40. Jesteście w szoku? Jeśli tak, zostawcie łapkę do góry, bo ja też jestem w szoku. Do rękawiczek najpierw, a na samym końcu przejdziemy do kos. Słuchajcie, rękawiczki, ile tutaj kosztują? Dobra, tyle kosztują, więc mogę powiedzieć tak, że najbardziej, jeśli chodzi o rękawiczki, mi się podobają oczywiście Dragon Glassy. Tego nie można odmówić, to jest po prostu wybitność. To, co zrobili twórcy, jeśli chodzi o ten rodzaj skina, jest top. To jest top. I właśnie one mi się najbardziej podobają. Wy napiszcie w ogóle teraz hashtag rękawiczki i napiszcie, które wy byście chcieli z tych wszystkich rękawiczek, które tutaj oczywiście widzicie na ekranie. Czy byłyby to Living Flame'y, Plagia, czy tam Spectral, czy może Stream, czy może moi kochani Dragon Glassy. Napiszcie. Następną taką parą rękawiczek oczywiście to są Steam Ridery, bardzo dobrze pasują do większości skinów, więc bardzo polecam. No i oczywiście tutaj nie przedłużając, powiem wam, że większość tych, znaczy wszystkie rękawiczki, moi kochani, kosztują na moim ekwipunku 17 670. Rozumiecie to? To jest przepotężna liczba. A jeszcze zobaczcie, ile kosztują kosy. To w ogóle będzie top. To w ogóle, że to będzie abstrakcja, to w ogóle inny klimat jest. No i właśnie do tych kos teraz przejdziemy. Żeby nie było oczywiście za nudno, to przejdziemy sobie oczywiście od kosy, która jest najdroższa. Ta kosa na rynku kosztuje 12 tysięcy. 12 tysięcy, kto by w ogóle pomyślał? Ile? Ta kosa, moi drodzy, kiedyś w ogóle niewidzialna dla nikogo. Dostałem ją od Snarliego. Bardzo dziękuję Snarli, bo ta kosa zaczęła, moi drodzy, piękną przygodę z tym, jak razem wszyscy tworzyliśmy od nowa to konto. Więc bardzo wam dziękuję, bo po oczywiście w momencie, gdzie mnie okradzono i tak dalej, nie miałem w ogóle praktycznie, że nie miałem nic po prostu, ale Snarly wciągnął pierwszy oczywiście dłoń i zaczął, moi kochani, tą oczywiście serię, w której, jak wiecie, zbieraliśmy i odbudowywaliśmy moje konto, więc bardzo wam dziękuję, kochani, bo jesteście wielcy, naprawdę jesteście wielcy. I właśnie co do tych kost, to tutaj najbardziej mi się właśnie podoba Bayonet, Dragon Glass, a także bym powiedział, że chyba ten Nebula, tak mi się zdaje, że ten Nebula jeszcze paternik 0,51, więc jest top. Nawet w ogóle nie patrzyłem na paterniach, to podliczyłem, tylko po prostu pierwsza lepsza cena. I tutaj słuchajcie, moi drodzy, bo niektórzy wyskoczą z kapci, a jak oglądacie to w łóżku, to wyskoczcie z łóżka, więc się trzymajcie poręczy, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Więc te noże, moi drodzy, kosztują wszystkie, łącznie. Jak stoicie, to usiądźcie, żeby nie było, że komuś coś się stanie, że upadnie na głowę. Słuchajcie, te wszystkie noże kosztują 38 940. Wszystkie łącznie. Więc widzicie, jest tego naprawdę sporo. I mogę wam jeszcze tutaj oczywiście powiedzieć, że ze skrzynek wyszło 3159 golda, więc wyobraźcie sobie, ile tych skrzynek musi być. Ile tych skrzyneczek naprawdę musi być. Jest tego naprawdę sporo, skiny są naprawdę piękne. A jaki jest wynik końcowy? Habi, nie zostawia nas bez niczego. Powiedziałeś to, powiedziałeś tamto, ale jak to bez wyniku końcowego? Spokojnie, wynik końcowy, moi kochani, jest. I to jest oczywiście już z podliczeniem sobie wszystkiego. Łapka to te osoby, które myślą, że jest powyżej 100 tysięcy. Sub z dzwonkiem, które osoby myślą, że tego golda, moi drodzy, jest poniżej 100 tysięcy. A ja mówię wynik końcowy, bo wynik końcowy, moi kochani, brzmi tak, że to jest 125 394 golda. Moi drodzy, czy jest to dużo, czy jest to mało? Napiszcie w komentarzu. Ja wam bardzo dziękuję, jeśli byście chcieli kolejną wycenkę ekwipunku albo jakiegoś widza, jakiegoś takiego całkiem, który ma na przykład bardzo fajne skiny, to napiszcie w komentarzu. Ja wam bardzo dziękuję, w sumie sam jestem zaszokowany po tym, co tutaj wypadło i czego się dowiedzieliśmy, ale mam nadzieję, że przynajmniej nowy rok będziecie mieć, moi drodzy, w jak najlepszych humorach i też święta, że spędzacie, bądź spędzaliście, moi drodzy, fantastycznie. Ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i hej!